Ostatnio w cyklu Krościce pod lupą było o krościckiej gastronomii. Dzisiaj zajmiemy się krościckim handlem, którego struktura pierwej wyglądała blank inaczej jak dzisiaj. Pierwej ludzie nie potrzebowali kan skupować, bo jodło mieli ze swoich gospodarek. No starszy sklepikołży, o który coś wiemy, był w połowie XIX wieku Martin Nalewaja. Ksiądz Augustyn Urban pisze ze sło u niego kupić sól, sztrychalce, korzenie, mąka i inne rzeczy. W tej samej czasie piekarnia, a potem sklep prowadził w Krościcach Wilhelm Barcz. Co ciekawe, Barcz wypisany je na tablicy, którą je wmurowano w ścianie naszego kościoła. W połowie XIX wieku pojawił się też w Krościcach pierwszy malarz Karl Weber. Liczba mieszkańców wsi, głównie tych bezrolnych, rosła, to i sklepów zaczęło przybywać. Jeszcze w XIX wieku chleb oprócz Barcza przedawali też Valentin Mann, Izaja Kolodziej, Rudolf Faj i Albert Nalewaja. Mięsny sklep Karla Weber przejął jego syn Józef, a konkurencja robili mu Johann Gryc, Franz Michalski, Żyd Salomon Hajman i Konstantyn Bialas. Przybywało też sklepów, w których nie było przedawane ino jodło, ale też i inne potrzebne rzeczy, na przykład świecki czy petroleum. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to były sklepy wielobranżowe. Firmen on Adresbuch z 1892 roku wymienił 5 kupców. Wilhelm Barcz przedawał kramwaren, czyli wielobranżowe. Do tego pasmanteria, spożywcze i swoje wyroby piekarnicze. Kramwaren przedawał też w swojej kacmie Żyd Ignac Heister i drugi Żyd Samuel Hajman, który też miał artykuły spożywcze. No większy asortyment miał szajca. Oprócz kramwaren, spożywczych i pasmanterii miał też artykuły żelazne i wikliniarskie. Piąty wymieniony był Valentin Mann, który przedawał artykuły spożywcze i piekarnicze. Wilhelma Barcz zastąpił spowinowacony z niej Paul Koziol, ten sam, który pachtował też karczma na końcu Gburów. Od niego sklep stał na dzisiejszej ulicy Korfantego, w budynku, który przed zburzeniem miał numer 7, a mięsko w nie Baumejl. Pora metrów dalej wielki sklep postawiły Żydy Hajmany. Doprzód prowadził go Karl, a potem Samuel. Oni mieli przyciągnąć, więc mój ojciec z końca ostatni dom na Babilosie szedł pieszo tuż przy kościele. Tam był sklep spożywczy, więc specjalnie mijał specjalnie Marii Gburowa. Minął albo szedł wokół boiska, żeby nie widzieli i tam kupował, bo jak wszedł, to dostał na przywitanie parę cukierków, cytuję Uzyda, a dyskretnie go obserwowała małżonka i jak widziała, że dużo kupuje, to jeszcze wylała: synecku, co jeść to jest? On powiedział: od Polska, to jeszcze tytka cukierków dodatkowo mu trzeba, i to się ogromnie cenił. Przy tej samej drodze sklepu otwarł też Józef Szajca. Także na przełomie XIX i XX wieku większe sklepy stoły przy dzisiejszej ulicy Korfantego. Prowadzenie sklepu się werciło. Barcz, a po nie Kozioł, podobnie jak i Hajmany albo Szajce, mieli je ponad 40 lat. Były też w Krościcach majse sklepy. Między wojnoma Koleszejców sklepy mieli Józef Bartyla i Tomasz Ledwolosz, dalej kulejsze sklep miał Józef Himmel, jeszcze dalej Paul Urban, a jeszcze trochę dalej Alois, a potem Georg Niedbala. Po drugiej stronie skrzyżowania stała piekarnia Teofila i Paula Mosz. Oprócz tych sklepów, które były na ówczesnej Bahnhofstrasse, na Prostfary sklep miał Józef Gbur. Na Gburach była też piekarnia Johanna Merkel, a na Kwaśnej sklep miał Stądzik. Krótko przed wojną sklepów było jeszcze więcej. Pod koniec lat 30. XX wieku, idąc od Gburów w Kubanie, nakupić cło w sklepie wielobranżowy Grzonki, drogerii Koch, mięsny Michalskiego, warzywniaka Józefa Bartyla. Za nie rozrosło się imperium Szajców. Trochę dalej był kupiec Tomasz Niedwolosz, malarz Peter Roy, piekarnia i sklep Józefa Dziuby. Po Pietrze Urbanie Geschäft przejął Paul Urban, a po Aloisie Niedbala Georg Niedbala. Piekarnia Moszów przeszła w ręce Augusta Kosok. Dalej Kubanie po lewej był mięsny Nikolausa Czok, a w parku Kasztanowy po prawej sklep miał Max Meister. Były też sklepy w innych częściach wsi. Na Augusta Kośnego sklep miała Gertruda Borosz, na kopcu stał mięsny sklep Józefa Nicze
zwane potem jako Unicze albo Uniczki. Na Kwaśnej były sklepy Knosali i Stądzika, na Gburach piekarnie Merkla i Schreibera, a sklep Gburów prowadził Alfons Wanowski. Oprócz tych wymienionych w pierwszej połowie XX wieku było jeszcze kupa innych sklepów i kupców, którzy wszyscy prędzej czy później musieli zawrzeć. Ci ostatni po wojnie po przejęciu rynku handlowego przez władzę ludową. Ale to już jest temat na film o handlu powojennym.